pokażę póki co same takie ujęcia typowo z lotniska, ale jestem powinien powiedzieć, gdzie lecę. A lecę do Oslo i kupujemy wykopkowóz. Będzie to Peugeot Partner 4x4. Zresztą sami zobaczycie. Za 2 godziny ląduje i wtedy będziemy nagrywać dalej. Startowaliśmy i teraz godzina 55, będę po prostu puszczę sobie jakiś podcast i do usłyszenia nie mamy. Gdzieś mieszkamy. Dobra, moi drodzy, jestem w Oslo na lotnisku, czekam na podstawiony samochód i wtedy będę więcej nagrywał. Jestem już w nowym aucie, w drodze z powrotem. Dopiero niedaleko odjechałem od lotniska, ale zatrzymałem się, żeby zatankować i przede wszystkim pochwalić się troszeczkę. Jest nowa fura. Dobrze, no nic, na razie jedzie się wyśmienicie, jak to w miarę nowym autem, bo to 2020 rocznik. No nic, lecę dalej, zobaczymy co z tego wyniknie. Chwilę już jadę, korzystając z tego, że akurat korek mnie złapał. Co mogę powiedzieć? No póki co naprawdę jestem zadowolony z auta. Marzenia trzeba spełniać i ja właśnie jedno takie ze swoich marzeń spełniłem, gdzie cały czas chciałem mieć auto takie, z którego będę mógł zrobić wykopkowóz, ale nie chciałem, żeby to duże auto, no bo wiadomo, no, dalej będę używał tego jako osobówkę plus po prostu jako wykopkowóz. Auto spisuje się, ja jestem w lesie i jadę, proszę ja was, kierunek Szwecja. Ile tu jeszcze zostało do przekroczenia granicy ze Szwecją? Tutaj jest granica, tak? A ja jestem tutaj. No to jeszcze kawałeczek. Dobra, ruszyła maszyna, więc rozłączam się. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work. Tutaj przed chwilą minęliśmy TUL, czyli co? Czyli Straż Graniczna, cło, takie tam. I
Wydaje mi się, że już przejechałem granicę albo dosłownie za chwilę będę przejeżdżał. Jesień pełną parą, nawet na południu Norwegii, więc u Was w Polsce też pewnie jesień. Zatrzymałem się gdzieś w Szwecji na jakimś zadupiu w lesie, jak możecie zauważyć, na skorzystanie z toalety leśnej i zaprezentowanie Wam nowego wykopkowozu. No. Na razie tu jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Póki co no mam tu tylko parę rzeczy i w sumie to są opony. Tutaj jest przejście. Tej grodzi chyba nie będę mógł wymontować stąd, no ale na nasze potrzeby jak najbardziej jest superancko. Nie ma źle, naprawdę. Funkielnówki, opony z Michelin z kolcami. I jak to tu będzie? Zobaczmy. Jak to teraz otworzyć? Mamy. Chyba tu kurde nie został. No tak to jest, jak się jest idiotą. Tutaj jest klamka. No nie mogę być dla siebie aż tak zły, no ale jest fajnie. Jest, widzę, podłoga zamontowana. Więc no co, tutaj pójdzie na pewno ocieplenie. Sufit na 100% musi być ocieplony. Tutaj trochę ściany na pewno też zostaną ocieplone i będziemy tu jakąś zabudówkę robić, no. Będzie dobrze. I co no, skorzystałem z leśnej toalety i uderzam dalej, moi drodzy, bo jeszcze zostało mi 19 godzin jazdy, więc jest trochę. Jadę, dalej jadę, ale jeszcze chciałem Wam powiedzieć takie coś, że chciałem przejechać przez Norwegię, ale no dłużej by mi to zajęło, więc postanowiłem pojechać przez Szwecję, a jeszcze mam zaległy taki, nie wiem jak to można nazwać, zaległy prezent dla kogoś i tym kimś jest Detektorysta Japa. Serdecznie zapraszam również na jego kanał i zobaczycie, jak znajdę w sklepie, to zobaczycie co. Dobra, to opakowanie chyba takie najbardziej popularne, bo jeszcze są jakieś inne. A więc szybki szpil ze sklepem, kupiłem sobie jedzenie, bo to było moje śniadanie, a mamy godzinę 16, więc no grubo naprawdę, ale cały czas jadę i no nawet wcześniej stresowałem się bardzo i nie miałem czasu po prostu na śniadanie. A druga kwestia jest taka, surströmming kupiony, czyli kiszone śledzie. I to będzie dla Detektorysty Japy. Życzę smacznego. Znowu szybki pit stopik. Moi drodzy, patrzcie jakie tu są kamienie. To z pewnością było przyniesione przez lodowiec, tak się to mówi? Chyba tak. No, a pit stopik w takim miejscu. Nic specjalnego, więc to tylko szybka toaleta i lecimy dalej. Zbierają się czarne chmury. Godzina 17. Ja mam jeszcze 1325 km do przejechania.
Dzisiaj już na pewno nie dam rady, więc będzie nocka w aucie. I no pewnie wtedy sobie coś więcej pogadam. No i od razu zaczęło padać, jak tylko powiedziałem, że czarne chmury. Śniegu nawaliło, cała jedna ulica była zablokowana. Auta po prostu spadały z górki i musiałem się jakoś troszkę inaczej pojechać. Teraz tutaj GPS sam się odnalazł, ale no trzeba jechać ostrożnie, no bo ja jadę na letnich oponach. Siemano moi drodzy, jest kolejny dzień, jest po godzinie 5:30. Ja już od jakiegoś czasu jadę, tak z 20 minut. Jadę sobie za ciężaróweczkami, żeby było trochę łatwiej. Jakby co, to one sprzątają wszystkie łosie, jelenie, renifery itd. itp. Byle bezpiecznie, powoli do przodu. No już ogólnie jest Laponia i mijam takie miasteczka. Tutaj już można powiedzieć, że podjeżdżające pod ten arktyczny urok. Wiem, że pewnie na GoPro to za dużo nie widać, ale takie mamy uroki. Na telefonie mam puszczoną mapę. A teraz chyba wyjeżdżamy już z miasteczka i lecimy dalej na trasę. Patrzcie, jakie moczary, typowo takie dla łosi. Chociaż jeszcze nie widziałem ani jednego po drodze. Ale co chciałem powiedzieć, już jest kilka takich mankamentów, które irytują mnie w tym samochodzie. Na pewno to jest jedno USB tylko. Kategorycznie za mało. Wiem, że to jest taka mała wada, którą można szybko zmienić i tak dalej. Kolejna to jest taka, że nie mogę podłączyć, znaczy jest Bluetooth i podłączam telefon, żeby móc rozmawiać na głośno mówiącym, ale nie mogę przez Bluetootha puszczać muzyki na przykład z YouTube'a. I co jeszcze? No i tutaj jest dość twardy podłokietnik, a ja sobie lubię tak łokcia na tym położyć i po prostu, no po jakimś czasie po prostu ten łokieć boli już jak. Ale to też jest takie coś, no, mogę sobie przykleić tam poduszkę jakąś, tak, albo po prostu wozić ze sobą poduszkę czy coś. Więc to nie są jakieś wielkie takie. No i nie jestem przyzwyczajony do takiego hamulca, bo zawsze miałem taki postojowy, taki na wajchę, a tutaj jest taki. No. A tak oprócz tego, no to ile mi jeszcze zostało? Zaraz wam powiem. Zostało mi 895 km, 12 godzin prawie jazdy, więc nie zatrzymuję się, tylko jadę dalej. Dangel zaparkowany, a ja idę wafle zjeść.
Taką znalazłem piękną miejscówkę, gdyby nie te śmieci. Ale wiadomo, tam jest pit stop, więc ludzie wyrzucają. O, super. Fajna miejscóweczka. Na ryby, pewnie szczupaki tu są takie, kurde, jak... Ale czyściutka, przejrzysta woda. Żebym tu tylko nie wpadł. Patrzcie, jak czysto. Ale taką czystą wodę też widziałem. Wiecie gdzie? W Suwałkach. W którymś z tych jezior. Takie znaleźliśmy fajne jezioro w lesie. Plaża dzika i tak dalej. Właśnie to by było, moi drodzy, gdyby Kononowicza świętej pamięci wybrali na prezydenta. Zobaczcie, nic by nie było. Ale to nic jest piękne. Tak sobie właśnie teraz pomyślałem, że tutaj te jakieś osady ludzkie i tak dalej, one komponują się z naturą, muszą jakoś współpracować, a w Polsce, nie będę mówił o całej Polsce, bo powiem tutaj na przykład o moim mieście, miasto ogrodów, Katowice. W Katowicach to przyroda musi komponować się z tymi wszystkimi wynalazkami ludzkimi, a nie te ludzkie wynalazki z przyrodą. Tak jak tutaj, to naprawdę jest mega, strasznie uspokajające ogólnie. Kiedy widzisz, że rzeczy, ja wiem, że można powiedzieć, że one są zniszczone i tak dalej, ale one są tutaj, po prostu są i one są strasznie wkomponowane, zobaczcie, ten akcent. Mega, jak dla mnie mega. A już tamten skurczybyk czerwony już się tak nie komponuje, bo to jest taki współczesny wynalazek człowieka. Szkoda, że wykrywacza nie mam. Bo jak wiecie, lubię takie przyogniskowe harce. No nic, uciekam na górę, wsiadam do auta i lecę dalej. Może jeszcze po drodze się gdzieś zatrzymam. Zostało mi 740 km, więc to nie jest bardzo dużo. Z czym jedzie się naprawdę bardzo fajnie. I myślę, że jest jasno, to jeszcze jak znajdę jakąś fajną miejscówkę, to się zatrzymam, po prostu porobimy takie pit stopiki na Arktyce. Lapland, czyli Laponia. A tak jeszcze dodatkowo, cały czas mówię Laponia, Laponia, Laponia i Lapland. Co to jest Laponia? Laponia to jest obszar, który znajduje się na terenie 4 państw Rosji. Wiem, że Murmańsk to jest taka stolica w Rosji, Laponii. Rovaniemi w Finlandii. Aż wstyd, bo nie wiem co w Norwegii. I w Szwecji Kiruna. Ale to norweskie miasto gdzieś tutaj wam podpiszę, będziecie widzieli. No i to jest ogromny obszar, a jego rdzenni mieszkańcy to są Samowie. I co jeszcze tutaj mogę o nich ciekawego powiedzieć? Teraz są na pewno mniejszością, jeśli chodzi o całą Laponię, bo wiadomo, bardzo duża emigracja innej ludności, niekoniecznie kolorowej, bo bardzo dużo Polaków też tutaj mieszka. No, tak by to było. Wjeżdżam w taką miejscówkę. Proszę ja was. Zobaczmy. Trochę off-roada. O, i auto mi zgasło.
tutaj zawrócę i wrócę tam do przodu, bo tam widziałem fajną miejscówkę. No, w taką miejscówkę wjechałem. Ale patrzcie, tu dość ciekawie to wygląda. Tutaj jakiś chyba płot stary. Tu jakaś beczka. Prawie jak na Lingen. No tutaj widać, że ogniskowali ludzie. Ciekawego, moi drodzy, pięknie natura, jeziorko, tak jak praktycznie w całej Szwecji, las, jeziora, duże kamienie przyniesione tu przez lodowiec. Z detektorem byłoby dużo ciekawiej, ale no nie mam detektora. Na pewno jeszcze tym autem wybierzemy się na niejedną fajną wyprawę. Dobra, dość mocno wieje, wyjechałem z jakiegoś miasta i teraz jestem tutaj. Już tu kiedyś byliśmy. Za pierwszym razem jak jechaliśmy do tam na północ z południa Norwegii. Jesteśmy w Szwecji dalej. To jest właśnie Laponia. To są właśnie stada reniferów. Jest tu coś po angielsku? Chyba nie. Chyba tylko w ich urzędowym języku. A może z drugiej strony. Jest po angielsku. To Lapończycy z taką finką. Ale jest straszny jubel już. Zimno i wieje. Tutaj ludzie kamperują. Tama wcześniej była. Taka dość spora. Och ett batteri som laddar 30 mil på 10 minuter. Skręcamy i lecimy. Audi A6 Trasę dalej. En klassiker. Przepuścimy tira. Tutaj chyba jakaś elektrownia wodna. Zobaczcie. Tam na dole co tam się dzieje. I to ładuje, kurde, te. A tutaj spokojnie. Tutaj jazda bez trzymanki. A tutaj cała chyba ta elektrownia. No i wszędzie takie widoki, moi drodzy. Jestem już seryjnie zmęczony i to grubo. Ale no, jeszcze ile? 481 km. Moja córeczka powiedziała, że czeka na mnie, więc dam radę. A jednak, moi drodzy, wjechaliśmy do Kiruny. W sumie może nie tak dokładnie do miasta, ale tutaj jesteśmy na obrzeżach, tak jakby w województwie Kiruny. I proszę ja was, Kiruna to by był odcinek pewnie taki całkowicie oddzielny, bo to jest przedziwne miasto. Byliśmy już w nim kiedyś i no naprawdę konkret. Pod takim innym względem konkret, ale może zostawię jakiś rąbek tajemnicy i kiedyś jeszcze uda się nagrać cały odcinek o Kirunie, bo warto. A mimo wszystko, jak chcecie, to po prostu wygooglujcie sobie co i jak z tą Kiruną. Powiem wam tylko tyle, że to miasto przenosiło się chyba 2 razy tak w całości.
wiadomo, eSIM i trzeba się tak zabezpieczyć. Już jestem w Finlandii, ale jestem tak zmęczony, że nie nagrywam. Byłem na szybkich zakupach i jestem w miejscowości, w której jest granica z Norwegią, więc wjeżdżam, jestem w Norwegii 2 godziny i jestem w domu. Więc w sumie chyba tylko tyle. Możliwe, że jutro jeszcze coś dogram do tego odcinka, bo dzisiaj to już nie jestem za bardzo w stanie. Już wjechałem do Tromsø.